Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym postanowiłem, jako że już prawie zbliża się koniec lutego, że przytnę sobie winorośl. Jeżeli jesteście ciekawi, jak moje krzaki winorośli rozwijały się na przestrzeni ostatnich lat, to tutaj macie link w prawym górnym rogu ekranu i tam sobie możecie zobaczyć, jak ona rosła właśnie od momentu, gdy została zakupiona w sklepie i miała, nie wiem, zależy który krzak, miały tam od 50 do powiedzmy metra wysokości, a teraz już mają po kilka metrów rozpiętości. W każdym bądź razie zapraszam. W poprzednim sezonie udało się zebrać ponad 3 takie pojemniki winogron. No niestety w związku z tym, że te winogrona niektóre były ładne, duże, dojrzałe, a inne były małe i nie dojrzały w jednakowym terminie, to postanowiłem, że w tym sezonie je po prostu przytnę i zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. O, tu już mam sam krzak. Zobaczcie. Też nie chcę, żeby właśnie była taka dżungla. Dlatego tu sobie utnę. Taką małą mizerię. No tu też nie chcemy, żeby było jakieś takie nagromadzenie. Także myślę, że to utnę tutaj. Tu widzicie, po prostu pozwalałem winorośli rosnąć bez kontroli. No i to też mi się podoba, że tak powiem, taki naturalny rozrost. Ale zobaczymy, potestujemy w tym roku, jak to będzie wyglądać, jak się ją poprzycina. No to tak łatwo nie jest, wam powiem, bo... No i tu też bardzo ważna rzecz, bo teraz luty to jest, można powiedzieć, tak ostatni gwizdek, żeby przycinać winorośl, bo chodzi o to, że w okresie późniejszym, jak winorośl ruszy z sokami, to wtedy może powstać coś takiego jak cieknięcie winorośli i można w ten sposób nawet roślinkę załatwić. No ale generalnie chciałem przyciąć tą winorośl jakiś czas temu, ale tydzień, 2 tygodnie temu, no to były po prostu temperatury minusowe. To też jest bardzo ważne, żeby nie robić tego, jak jest zimno. W tym momencie u mnie zapowiadają w niedzielę temperatury rzędu 17-18 stopni, także myślę, że teraz jest aktualnie dobry moment, żeby ją poprzycinać i żeby tutaj z tą dżunglą sobie troszkę poradzić. No, ja ją tutaj prowadzę właśnie tą winorośl, podwiązuję ją i prowadzę, żeby sobie tak jak tutaj. No i potem właśnie mój plan był taki, żeby tak, no i ładnie to wygląda latem. No, to będziecie mieli jeszcze okazję zobaczyć, jak już wypuściliście i potem na pewno będę zdawał relacje na bieżąco, jak to się prezentuje. No i to by było na tyle z przycinaniem. No też chcę, żeby tutaj ta winorośl sprawiała trochę wrażenie takiej dzikiej, ale nie przeszkadza to przyjemnemu z pożytecznym, czyli żeby sprawiała wrażenie dzikiej, no i żeby również z tego było owoce, nie? Także no tu gdzieś te pędy takie grubsze troszkę, moim zdaniem to przyciąłem tak 2 do 4 oczek. W zależności. O, tu jest taki. Tu na przykład kompletnie przytnę. No i myślę, że jeszcze jak się sezon rozpocznie, to jakieś korekcyjne takie przycinanie. Oprócz tego zaaplikuję, no i zobaczymy, jaki to będzie miało finalnie efekt na ilość owoców w przyszłym sezonie. W każdym razie jestem zadowolony. Owoców jest coraz więcej, także pozytywnie. No, 15 kg winorośli, bo tak zakładam, że w tym pojemniku to się mieści około 5 kg.
to jakbyśmy chcieli kupić, a to sobie policzcie, bo ja bym tu musiał cenę podać w eurasach, a też może być troszkę delikatnie inna cena w Polsce. No to by było na tyle z relacji ścięcia winorośli. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę miłego weekendu i zapraszam do moich następnych filmów. Do zobaczenia, pa!